Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Dzisiaj mamy odcinek wielkanocny i co będziemy dzisiaj robić? No, malować jajka. Malować jajka. I to, słuchajcie, nie w jakiś taki zwykły sposób przy użyciu już gotowych barwników, pisaków czy innych naklejek, tylko w staropolski sposób naturalny przy użyciu wosku pszczelego i łupin z cebuli. No nie ukrywam, że tak jak i Nuri, tak i ja, oboje będziemy to robić pierwszy raz w życiu. Także nie wiemy jeszcze, jak się to uda. Zobaczymy. Ale słuchajcie, nie tylko to będziemy robić. Przy okazji malowania naszych pisanek porozmawiamy też po prostu o tradycjach wielkanocnych, bo pod ostatnim filmem, gdzie Nuri reagował na polski zwyczaj topienia marzanny, zadaliście w komentarzach też pytania właśnie o Wielkanoc, o tradycje wielkanocne. Czy Nuri je zna, co o nich myśli? Więc o tym dzisiaj porozmawiamy też. Tak. Ale zanim zaczniemy, to krótka informacja dla naszych tureckich widzów. Bo jak się pewnie domyślacie, w Turcji nie ma takiego święta jak Wielkanoc. No to znaczy chrześcijanie, którzy mieszkają w Turcji, oczywiście Wielkanoc obchodzą, no ale wiecie, że główną tutaj wyznawaną religią jest islam. W islamie Wielkanocy nie ma. A dlaczego? No bo my nie wierzymy, że Jezus umarł Tak. i potem zmartwychwstał. Dokładnie. Taka jest różnica między naszymi religiami. Muzułmanie wierzą, że Jezus nie umarł na krzyżu i nie zmartwychwstał, tylko od razu został wzięty do nieba. Tak. Dlatego też takie święto jakby tutaj nie ma racji bytu. A my, chrześcijanie, tutaj informacja właśnie dla tureckich widzów, obchodzimy Wielkanoc, czyli po turecku Paskalia Bayramı, albo Yumurta Bayramı chyba też się na to mówi. No, jakoś tak. Właśnie dlatego, że my wierzymy, że Jezus umarł na krzyżu, a po 3 dniach zmartwychwstał i w ten sposób odkupił nasze grzechy i otworzył nam drogę do nieba. I to właśnie świętujemy, to jest najważniejsze święto chrześcijańskie. No i jedną z tradycji właśnie jest malowanie jajek. Oczywiście to nie jest tradycja typowo religijna. Malowanie jajek odbywało się też za czasów tych starosłowiańskich, a później jak do Polski przyszło chrześcijaństwo, no to się wszystko razem wymieszało. Więc tradycje, o których będziemy opowiadać dzisiaj, no to są i te związane z religią, i te z czasów starosłowiańskich. No ale to wszystko już teraz jest ze sobą powiązane. Dlaczego akurat malowanie jajek? Jajko od dawna w naszej kulturze jest symbolem życia, symbolem odrodzenia. Dlatego i jajka się malowało właśnie z nadejściem wiosny, a teraz maluje się na Wielkanoc jako symbol właśnie życia, odrodzenia Jezusa. No, ale się nagadałam, już może przejdźmy do rzeczy. No. Słuchajcie, co jest nam potrzebne? Jajka, najlepiej białe, tak było napisane w internecie i też moją babcię pytałam. Białe najlepsze, bo niby najlepiej złapią kolor. To mamy białe. Mamy taki kominek, żeby rozpuścić wosk pszczeli. Mamy właśnie wosk pszczeli, prawdziwy. I zrobiliśmy takie pisaki, bo nie mamy przecież pisaków do wosku, nie skąd. W kredki wbiłam szpilki. Co sprawdzasz, czy kurczak jest w środku? No właśnie. Szpilki wbiłam i właśnie to będzie nasz pisak. No i też, co tutaj zobaczycie, dodam właśnie tutaj klip. Zalaliśmy łupiny z cebuli zimną wodą i zagotowaliśmy. No. I te łupiny na nas czekają. To później będziemy robić. Tak. No dobra, no to co, roztapiamy ten Zaczynamy, wosk? no. Zaczynamy. Dobra. O! Odpaliło. Dobra. Ale Ale takie co duże? No właśnie, nie wiem, czy aż tyle. Nie. No to, Tak, to kawałek, złam. no. Złam na pół. Masz więcej siły? To się chyba nie da tak złamać. O! Jak to śmierdzi. Śmierdzi? No jak... Ale myślisz, że tyle? Chyba jeszcze... To może taki mały, zobaczymy. No mamy tutaj. Ale od razu się roztopi. No chyba nie tak od razu, ale zobaczymy. Będziemy teraz czekać. To widzimy się za chwilę, jak to się roztopi. No dobra, już mamy prawie całkiem to roztopione. Daj mi. O. Bierzemy pisaki
Ja zaczynam od kropki tu, tak. Pani w internecie pokazywała. Gdzie kropki? Pokaż. Zrób. To się tak nie maluje, jak ona ładnie malowała. Jak to robić? No tak. Ale Patrz. to od razu wysycha. No. To nic. Cię. O kurczę, to nie będzie takie proste. No coś się maluje, dobra. No to w tym czasie, jak malujemy, to pogadajmy. Jak już przyjechałeś do Polski pierwszy raz i już się dowiadywałeś różnych rzeczy o Polsce i się dowiedziałeś, jak święta wielkanocne wyglądają, to które z tych wielkanocnych tradycji Cię zaskoczyły? Post. Bym powiedział, że nie spodziewałem, że chrześcijanie też mają post taki długi, jak muzułmanie. Ale jest różnica. Ja myślę, że nie będziemy tu teraz opowiadać, jak wygląda post w Ramadanie, bo cała seria filmów na temat Ramadanu już jest na kanale z zeszłego roku. Dodam Wam u góry i w przypiętym komentarzu playlistę, sobie zobaczcie, bo Ramadan się zbliża, już niedługo będzie tegoroczny Ramadan i będą znowu filmy w tym roku, ale jak kompletnie się nie orientujecie, co to jest Ramadan, jak wygląda post w Ramadanie, to tam sobie zajrzyjcie, żebyście mieli już taki wstęp do tego. No i właśnie, myślałeś, że tylko muzułmanie tak długo poszczą? Tak. No post wielkanocny zdecydowanie różni się od tego ramadanowego, bo my, mimo że pościmy, to jemy. A my nic. I pijemy normalnie. To znaczy, w tej chwili w poście wielkanocnym chodzi o to, żeby powstrzymywać się od hucznych zabaw i od alkoholu. No i żeby ograniczać sobie to, co lubimy na co dzień jeść. Bo wiesz, kiedyś chodziło o to, żeby ograniczać mięso. No ale w dzisiejszych czasach nie wszyscy jedzą mięso. Dużo jest też i weganów i ogólnie po prostu mięso teraz to nie jest jakiś towar luksusowy, jakiś rarytas. Tak. Czyli na przykład jeżeli ja lubię czekoladę na co dzień jeść, no to w poście wielkanocnym powinnam tej czekolady sobie odmawiać, nie? O to chodzi w naszym poście. No dobrze, a co jeszcze poza postem Cię zaskoczyło? Że malujecie jajka. Z jedzeniem do kościoła idziecie z koszykiem. Parówki, chleb, coś, jajka. I ksiądz to święca. Święci. Święci. Tak, to się nazywa święconka. No. Wstawimy tutaj obrazek dla naszych tureckich widzów. W tej chwili symbolicznie tylko kawałki jedzonka wielkanocnego wkładamy do małych koszyczków. Z tym idziemy do kościoła i ksiądz to jedzenie święci. I właśnie to jedzenie między innymi zjadamy w niedzielę wielkanocną na śniadanie. Ale kiedyś to podobno nosiło się do kościoła całe jedzenie, które miało się zjeść na wielkanocne śniadanie. Nie, że tam po jednej kiełbasce, po jednym jajeczku, tylko wszystko to, co miało być na śniadanie, to się niosło w wielkim koszu podobno. Na święta zawsze cała rodzina jest, nie? To wtedy ciężarówką jechali do kościoła? No, także wiesz. Albo z lodówką najlepiej. No, z lodówką najlepiej. Nie wiem, kurczę, ja w takich czasach nie żyłam, więc nie wiem. Ja to pamiętam zawsze, że się szło już z małym koszykiem, ale podobno. Że ksiądz to święci i potem jecie to i co? Jesteście poświęceni. Nie, to jest wszystko znowu taki symbol, wiesz. I też każde jedzenie, które jest w tym koszyczku, ma jakieś tam swoje. A poza święconką, co jeszcze? Że fajne są zabawne dla dzieci szczególnie, że dzieci szukają zająca i czekoladki tak kształcie zająca i jajka schowają w ogrodzie w domu rodzice chyba. Tak? I dzieci szukają to. Na Wielkanoc się daje zazwyczaj słodycze. Słodycze właśnie takie wielkanocne, zajączek z czekolady, jakieś kurczaki z czekolady, jajka z czekolady. No i nie wiem tam jak to jest u Was w domach teraz, ale
Kiedyś no to chodziło o to, żeby te słodycze właśnie schować przed dziećmi albo w domu, albo w ogrodzie, jeżeli ktoś ma. I chodziło o to, żeby dzieciaki po tym domu czy po ogrodzie biegały i szukały sobie tych słodyczy. No, Na dla tym to dzieci to polega. jest fajne święto. A w poniedziałek po świętach co jest? Śmigus, tymigus. Śmigus dyngus, Dyngus, albo lany poniedziałek inaczej. I na czym to polega? Że wszyscy są mokrzy. No. To znaczy? No, wodą Tłumacz. się rzucają do siebie. Tak. Nie wiem, co to znaczy i po co to robią. No słuchaj, to jest właśnie jedna z tych tradycji, która jeszcze została z nami od czasów tych starosłowiańskich. Kiedyś ten zwyczaj miał polegać na tym, że się oblewało wodą panny. Chłopaki oblewali wodą panny. Wiesz, trochę to było traktowane jak takie, wiesz, flirtowanie, nie? Że jakiś chłopak był szczególnie jakąś panną we wsi zainteresowany, no to ją akurat oblewał, nie? No ale tak jak Ci już mówiłam, te różne tradycje się wymieszały i w tej chwili już nie chodzi w ogóle o to, żeby chłopcy oblewali panny, tylko wszyscy się oblewają. I najbardziej to jest właśnie taka zabawa dla dzieci teraz też. I dużo się pojawiło gadżetów do tego. Plastikowych pistoletów. Można napełnić je wodą i z tych pistoletów obsikać wszystkich. Albo tam, nie wiem, jakieś balony, że napełniasz te balony wodą i, nie wiem, rzucasz z balkonu na kogoś, kto idzie pod twoim balkonem akurat. Aha. Nie wiem, czy bym chciał. No właśnie, powiedz, co ty o tym myślisz, no bo zarówno w niedzielę wielkanocną, jak i w poniedziałek wielkanocny. To mogę dotykać sorki? No chyba tak. Idziemy przecież też do kościoła na mszę, nie? No i teraz sobie wyobraź, że kobiety wyszykowane, fryzury, makijaż, wszystko, sukienka idą do kościoła. Jeszcze do tego kościoła nie doszły, a po drodze ktoś wyskakuje z wiadrem i oblewa je wodą. No właśnie, mówię. Ja chyba nie wolałbym, żeby ktoś mi Ciebie tak oblał? No, oblał. No i wiesz, to może być też niebezpieczne, no, szczególnie te balony z wodą rzucane z balkonu. No. To kurczę, jak rzucisz taki wielki balon z wysoka i komuś to spadnie na głowę, że to jest ciężkie. No. Wydaje mi się, że to są takie niebezpieczne jednak zabawy. Wiesz, jak ktoś tam się obsika trochę lekko wodą tam z tego pistoleciku czy plastikowego czegoś innego, nie? No to nic się nie stanie, ale wiesz... Jak dobrze znam Polaków, to nie sądzę, że lekko będzie. No, lubią szaleć. Szczególnie młodzież, wiesz. Ale wiesz, co słyszałam? Nie wiem, czy to jest prawda, dajcie mi znać, że od jakiegoś czasu można dostać mandat za oblewanie obcych ludzi na ulicy w poniedziałek. Także nie wiem. Jest jeszcze inna tradycja, o której ty chyba nie wiesz. Boże rany to się nazywa. No. Słyszałem, ale nie wiem. W Wielki Piątek, przed Wielkanocą, no to jest dzień, w którym wspominamy mękę Chrystusa, jaką szedł z tym krzyżem i cierpiał. Cierpiał. No i właśnie, ja nie wiem, no u mnie w domu już ta tradycja nie była kultywowana, ja tego nie pamiętam z dzieciństwa, ale zawsze mi to babcia opowiada, że jak ona była mała, to jej ojciec zawsze w Wielki Piątek rano wstawał, wychodził na ogród i szukał jakieś takie gałązki z jakiegoś krzaka albo tam młode gałązki z drzewka, cokolwiek zrywał. Tak. Przychodził do domu, jak wszyscy jeszcze spali, wiesz, w piżamach, w gołych stopach i po kolei wszystkim odkrywał kołdrę i na te gołe nogi tymi gałązkami i krzyczał: a Boże rany, Pan Jezus też był biczowany. Aha, czyli był wszystkie. Tak. Żeby pamiętali, że Jezus cierpiał, tak. Wy też musicie. Dokładnie. Co myślisz o takiej tradycji? No, trochę dla mnie oczywiście dziwne, bo jestem z obcej kultury, obcej religii, ale rozumiem. Rozumiesz przesłanie, dlaczego? O co chodzi? Tak, dlaczego to robią. I jak już jesteśmy właśnie przy tym Wielkim Piątku, no to w Wielki Piątek też, tak jak Ci mówiłam, już właśnie wspominamy to cierpienie Jezusa i całą tą drogę krzyżową, tak to się nazywa, droga krzyżowa, jak on szedł z tym krzyżem.
Wiem. No i tak tradycyjnie, no to zazwyczaj wierni się spotykają w kościele na takiej drodze krzyżowej. Mhm. No i po prostu czytane jest Pismo Święte, wspominana jest po prostu cała ta historia i ludzie się modlą, ale wyobraź sobie, że są też takie drogi krzyżowe, gdzie normalnie są odgrywane te sceny, ktoś jest normalnie przebrany za Jezusa i niesie ten krzyż. Mhm. No, także takie są też przedstawienia. Albo jest coś takiego jak ekstremalna droga krzyżowa, No. czyli specjalnie idziesz po ciemku, w jakimś lesie, po górach, żeby się zmęczyć. Żeby cierpieć. Żeby cierpieć, tak, jak cierpiał Jezus, no. Co myślisz o tym? Nie wiem, czy bym robił takie rzeczy. Jakbym był chrześcijaninem nawet. No. To jest tradycja i coś tak związane z religią. Ludzi robią to. Rozumiem, dlaczego robią. Ale jakbyś opowiadała to Turkom, to by się zdziwili. Ja trochę jestem tak przyzwyczajony już do takich rzeczy, bo jesteśmy tak razem, ile razy byłem w Polsce, więc... No właśnie, słuchaj. A weź ty teraz opowiedz naszym widzom, co się stało, jak przyjechałeś pierwszy raz do Polski, byłeś w Polsce na Erasmusie i akurat w czasie wielkanocnym pojechaliście z kolegą na wycieczkę po Europie. I wtedy jeszcze kompletnie nie wiedzieliście, na czym polega Wielkanoc. Wiedziałem Wielkanoc, że jest takie święto, ale no normalnie hańba. Hańba? Hańba, no. No, opowiadaj. Bo byliśmy w hotelu kolegą, chyba we Włoszech, No, we jak Włoszech. dobrze pamiętam, no. I było weekend chyba nawet też. No tak. Dzień nie pamiętam, ale weekend. Może to nawet była niedziela wielkanocna, słuchaj. No, nie wiem. No i co? w hotelu wstawaliśmy, żeby jeść śniadanie, nie? W senie było. Idziemy. Same słodycze. Nic więcej nie ma. Wszędzie słodycze są. I jajka. Ale kolorowe jajka. Nie takimi wzorami, tylko po prostu kolorowe. No różowe, niebieskie coś. Ja mówię, o fajnie, tu we Włoszech mają takie jajko. W Turcji nie ma takich. Ciekawe, jak to produkują, mówię. Nie myślałem, że to malują czy tam coś. I full było talerz, pełno. Nikt nie brał jajek tak. Tych kolorowych. I ja mówię do kolegi, Solki, że zobacz, tyle jest jajek i nikt nie bierze, chodź, bierzemy. Ja brałem nawet 2, bo byłem głodny. No, i co? Ledwo siedzieliśmy w stole. Pani przyszła coś tam najpierw po włosku, potem po angielsku, że nie możemy brać tych jajek, bo jajka są dekoracja tam na święta. Ja mówię, ale dużo macie tam, nie możemy jeść? Nie, bo to jest dekoracja, jest Wielkanoc. I co, zabrała wam te jajka? No zabrała. I potem pytała, jaki numer pokoju mamy, nie wiem. Ale no, my się wstydziliśmy trochę. No. Udawaliśmy, że nic nie wiemy, no i faktycznie nic nie wiedzieliśmy. Ale wiesz, no to zależy, jak oni te pisanki zrobili, bo... Pisanki, no. Bo teoretycznie to powinny być w środku ugotowane te jajka. No chyba, że po prostu nie chciało im się za każdym razem robić nowych i dlatego je zostawili jako dekorację, nie chcieli, żeby ludzie zjedli. No bo wiesz, normalnie my malujemy pisanki, jajka są ugotowane, wkładamy je do święconki, są poświęcone i my na śniadanie wielkanocne jemy normalnie te jajka. No mogliby jakieś notatki coś pisać. A oni tutaj jako... No może im się nie chciało po prostu za każdym razem nowych robić, co? I dlatego nie chcieli, żeby ludzie to jedli. O, ja fajnie mam tu wzory. Ja tak trochę, nie wiem, czy to mogę tak odłożyć. Czy się nic nie stanie? Ale nie jest łatwo tak robić. Nie. Odłożę, no trudno. Kiedyś to było. No, powiem wam. Dobra, to co, mam malować jeszcze jedno? Będziemy malować po 2? Albo ja kończę zaraz. I zostawimy, mówisz? No. Bo już w sumie wszystko obgadaliśmy, co mieliśmy obgadać. Dobra. Nie będziemy was zajmować. Moment, ja kończę. O, ty masz ładny.
Ładne? Tak. Ej, może tu też dorobię wtedy te, jeszcze te. Zająca narysuj. Nie umiem. A, w Polsce są czekoladki, nie? No tak. O, właśnie. O tym opowiadaj, bo u nas nie ma. No, mówiłam już, że dzieci dostają słodycze takie typowo wielkanocne w Polsce. Jajka z czekolady, króliki z czekolady. No tak jak na gwiazdkę, to znaczy na Święta Bożego Narodzenia są tam te wszystkie Mikołaje z czekolady, nie? Mhm. No i właśnie tak jak Wam mówiłam już na filmach ze Świąt Bożego Narodzenia, ciężko tego typu słodycze znaleźć w Turcji, no bo nie ma tych świąt w Turcji. No chociaż te Mikołaje, no to jeszcze da się znaleźć, no bo niektórzy świętują coś podobnego do naszej gwiazdki Sylwestra. No ale wielkanocnych słodyczy to w ogóle już nie ma co szukać w tureckich marketach, no bo takiego święta to kompletnie w Turcji nie ma, więc... Ale oczywiście Nuri znalazł. Mam czekoladki. I No. to z Turcji. Znaczy z Niemiec importowane do Turcji. I gdzie są? W domu. I niby kiedy je przyniosłeś, że ja nie widziałam ich znowu? Niespodzianka ma być, nie? Słuchajcie, ja nie wierzę, nie. Widać? Zaraz pokażemy bliżej. Słyszycie to? Znowu coś uknął, pewnie na pewno znowu z moją mamą. No, ona coś tam miała, no. Nie no, fajnie, ja się Wiedziała. bardzo cieszę, ale co, mam teraz szukać te czekoladki, czy przyniesiesz je Mogę tak przynieść, no. Pokazać jak chcesz. No Co? chcę. Pewnie, że chcę. Moment. Jajka jak mam zostawić, tak? Nie, to się klei. Daj. To co? Zmuchnąć to? No. Najpierw mikrofon. To ja potrzymam te jajka. Niech się tu wyschną. A ty przynoś tą paczkę w takim razie. Myślałam, że nie będzie nic na Wielkanoc. Jest. Najpierw to. Masz, krój sobie. Kurczę. Dobrze, że mnie nie schowałeś gdzieś na osiedlu, nie kazałeś po osiedlu latać i szukać. To by dopiero było. Bo osiedle są tak duże, że hej, byś szukała chyba, nie wiem, 2 lata. A sąsiedzi, nie wiem, co by na to powiedzieli. Już myślą, że jestem dziwna. To jest akurat z tureckiej firmy chyba. Wow. Nawet. Kurczę, zobaczcie, normalnie jest zajączek, w środku są jajka. Jajka. Kurczę, jednak będzie Wielkanoc. Dobra, co dalej? Masz. Ten jest mój ulubiony. Ale nie jest rozwalony ani nic? Dobrze pakowali? No zobaczymy, no ale zobacz ile jest tej folii. Chyba nic nie stało. O, jeszcze tak zawinięty. No, ale naszeleścimy. To będzie denerwujące przy mikrofonie. ASMR. Dobra, nie rób. O. Tu muszę A tu ma? No, taki naszyjnik. dzwoni. No nie, ten jest mój ulubiony, lint. Tak. Dobra, następne. Tu coś mamy znowu. To jest To będzie z tym, z ajerkoniakiem? Eierlikör. Tak. No. Po niemiecku tak napisane. Ajerkoniak na to mówimy. Wow, jak ja dawno nie jadłam z ajerkoniakiem niczego. No. To będzie pyszne. Tak. Okej. No ile tego, Matko Święta? No otwieraj. To są Kinder. Skąd wiesz? No widzę. Może jak dziecko się czuje? Tak. Ale... Jeszcze drugi.
Hej, po rosyjsku napisane. Po rosyjsku? Okej. Jedziemy dalej. Tu mam coś takie. Co to? Otwieraj. Mocno zapakowane. Jest! Udało się do niego dobrać. On nie będzie stał. No, Dobra. miękkie. A to? Duże coś. Duże coś mówi. Tu otwierajmy. Najpierw to. Patrz. Jajeczka z Lind. Okej. I jakieś króliczki z jakiejś, nie wiem, niemieckiej firmy. Zajączki! Dobra. O! A tu jest wytłaczanka jajek. To jest z Milki na pewno też, bo fioletowe. Ale to fajne! Ej, nie jadłam nigdy tego. Egensp. Ciekawe, czy łyżka jest w środku. Jest. Naprawdę? Ja sprawdzałem. Znaczy nie jadłem, zanim kupiłem. Jaja są w środku z łyżką. 4 czy 2? Nie wiem. 2, 4? 4. Ale ekstra. Jeszcze jedno. Ostatnie. A tu są króliki jakieś, widzę. Pokaż to też. Właśnie zajączki. No dobra, to co? Idziemy farbować te pisanki? Tak, idziemy. No, Idziemy. ja na to czekam. Tak wyglądają nasze pisanki. To jest Nuriego. Jak ładnie pomalowałeś. No. Wow. To jest moja. Jakieś Słońce i takie kwiatki, coś nie wiem, tu nagle krałam. A tu jest właśnie nasz roztwór z cebuli. No i teraz wkładamy te jajka do tej cebuli i na małym ogniu będą się gotować. Trzeba je schować pod cebulę jakoś. Dobra. Ups. Zgarniam tą cebulę. O. Dobra. I będziemy gotować teraz trochę. No, chyba to się uda. Jeszcze trochę. O, super to wygląda. Gorące. To moje jajko. Uważaj. Razem z cebulą. Niech ostygnie chwilę. Będziemy wycierać. No i udało się. No i teraz, moi drodzy, konkurs. Piszcie w komentarzach, czyja pisanka jest ładniejsza. Prezentuję. To jest pisanka Nuriego. Tak wygląda. A ta jest moja. A, gorące. Och, głosujcie. No dobrze, moi drodzy, wszystko się udało. Wielkanoc możemy rozpoczynać, ja myślę. Tak. No ale czy te pisanki nie wyszły przepięknie? Gdzie jest mój moment? O. No naprawdę super. Czyja piosenka lepsza? Oczywiście moja. Jaki skromny. No to słuchajcie, moi drodzy, chcielibyśmy Wam jeszcze złożyć świąteczne życzenia. Mam nadzieję, że spędzicie te święta możliwie jak najbardziej rodzinnie, ale przede wszystkim, żeby te święta wielkanocne były zdrowe i wesołe. I czego jeszcze życzymy? No życzymy oczywiście mokrego dingusa i smacznego jaja. No, Jajka. właśnie. A po turecku jak by było wesołych świąt wielkanocnych? Paskalya bayramınız kutlu olsun. Bo jak inaczej No. nie ma u nas. Okej, no to wesołych świąt i do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz.